Owoc pracy rolnika to nie tylko masło, mleko czy chleb, ale to również coś mocniejszego, ważny element polskiej kultury. Dlatego przyjechaliśmy do Torunia, miasta, w którym znajduje się unikalny w skali kraju zakład produkujący wódkę. Zapraszamy na odcinek serii Jak to jest zrobione. Z czego produkowany jest spirytus? Obecnie, jak doskonale wiesz, ze wszystkiego. Ale nie w tym miejscu. Tutaj produkcja jest tylko ze zbóż i z ziemniaków. Dlatego chcemy Wam pokazać ten proces w szczegółach. Znajdujemy się w budynku rektyfikacji toruńskich wódek gatunkowych, które należą do części przedsiębiorstwa Chemirol z Mogilna. W tym czasie odbywa się rektyfikacja. Rektyfikacja, czyli oczyszczanie destylatu rolniczego i powstawanie z niego fazy spirytusu. Przez cały miesiąc marzec będziemy produkowali 3 rodzaje spirytusu. Spirytus zbożowy, spirytus ziemniaczany i spirytus z orkisza. Budynek ten nazywamy pieszczotliwie Starą Matką i czuć pod stopami i czuć również w nozdrzach, jaki wydobywa się stąd zapach, jak to urządzenie żyje i jakie oddaje emocje. Znajdujemy się na działce w centrum Torunia. Z każdej strony rozciąga się piękny widok. Działka ma powierzchnię 8 hektarów. Zabudowa jest specyficzna. Część tej zabudowy industrialnej, przemysłowej to XIX-wieczne budynki, jak również ten, w którym się dzisiaj mieścimy. Potem była długa przerwa i słusznie miniony system, czyli czasy PRL-u, stworzyły pozostałą część infrastruktury. To jest serce fabryki. Od tego miejsca i od urządzeń i ludzi, którzy decydują o tym procesie, zależy najwięcej. Stąd materiał w postaci rektyfikatów jest przekazywany do magazynów spirytusu, stamtąd przekazywany jest do rozlewni wódek i na bazie tego właśnie spirytusu tworzymy nasze produkty. Dodatkowym wielkim atutem tego miejsca jest ujęcie wody podziemnej. Stoimy plus minus na wielkim podziemnym jeziorze kredowym, w którym woda, z której korzystamy i do części technologicznej, i do produkcji wódek, ma w sobie 7,6 pH. Znajdujemy się w tej chwili na dziale rektyfikacji spirytusu. Dział ten zajmuje się oczyszczaniem destylatu rolniczego do postaci rektyfikatu spożywczego najwyższej klasy. Aparat, który posiadamy, jest aparatem 6-kolumnowym. Z tego, co w tej chwili wiem, jest to jedyny aparat tego rodzaju w Europie, a kto wie, czy nie na świecie. Aparat nasz jest wyjątkowy z tego względu, że posiada kolumnę olejową, gdzie, jak widzimy tutaj na takim przemywaczu olei fuzlowych, jako jedyni olej fuzlowy odpędzamy na osobny zbiornik. W aparacie jest 246 półek rektyfikacyjnych, które biorą udział w procesie rektyfikacji. Proces przebiega w ten sposób, że jeżeli ktoś by zadał pytanie, ile razy rektyfikat jest oczyszczany, rektyfikat oczyszczany jest do skutku. To ciężko tutaj podać konkretną liczbę, ile razy alkohol przelatuje przez nasze kolumny. Przelatuje tak długo, aż osiągnie właściwą jakość i moc. Moc, którą obecnie produkujemy, to jest moc 96,6%. Jakość musi być zgodna ze wszelkimi normami. Nasz spirytus przekracza te wszelkie normy, jeżeli chodzi o jakość. Jest bardzo wysokiej jakości. Proces odbywa się w sposób ciągły. Jeżeli zaczynamy proces, trwa on aż do momentu przerobienia całego surowca zgromadzonego na dany okres produkcyjny. Produkujemy rektyfikat z destylatów różnego rodzaju, ze zboża, pszenicy, jęczmienia i także z ziemniaka. W tej chwili najbardziej poszukiwanym produktem naszym jest produkt z ziemniaka wykonywany. Wracamy do dawnych polskich tradycji. Znajdujemy się w głównym budynku magazynu spirytusu. W tym budynku przechowujemy surówkę zbożową. Naszą rolą jest przyjęcie od klientów tej surówki
przemierzenie, zważenie, przepompowanie na zbiornik i potem, jeżeli rektyfikacja już rusza, my musimy z tego zbiornika konkretnego przetransportować rurociągiem do rektyfikacji. Tu są takie specjalne 2 zbiorniki, my je nazywamy miernikami. Ilość nalana jest ciągle taka sama, tak? My tylko musimy wyliczyć litry 100%, no to tam musimy znać moc, temperaturę w środku w zbiorniku. Sobie to wyliczamy. Oczywiście to wszelkie prace w magazynie odbywają się pod nadzorem urzędu, w tej chwili celno-skarbowego, tak? Przychodzi urzędnik, przychodzi ktoś z rektyfikacji, wspólnie liczymy, mierzymy, sprawdzamy, czy się nam to wszystko zgadza i jeżeli się wszystko zgadza, transportujemy to na rektyfikację. Jeżeli rektyfikacja zrobi tam jakąś ilość, wtedy oni przekazują z powrotem na nasz magazyn. To musi wrócić do nas. O, tak jak na przykład tutaj są rurociągi. I teraz jest tak zrobione, że rurociągi się nam nie mieszają. W sensie tak, że rurociągiem zielonym, dajmy na to, tutaj akurat w tej chwili, to jest podawana surówka, czyli destylat. Rurociągiem tym siwym, takim popielatym idzie po rektyfikat, a rurociągami takimi koloru pomarańczowego idzie rektyfikat. I to jest zrobione po to, żeby przez przypadek ktoś nie zmieszał, żeby pracownik nie mógł do zbiornika z rektyfikatem wlać destylatu, bo by była masakra. I teraz tutaj, tu jest 1,5 miliona litra, nie? I to jest największy nasz zbiornik na destylat. Mamy jeszcze zbiornik większy, to jest zbiornik o pojemności 2 milionów i tam magazynujemy rektyfikat akurat zbożowy, tak? Rektyfikaty inne, tam czy ziemniaczany, czy pszeniczny, bo mamy w sumie w magazynie rektyfikat zbożowy, jęczmienny, pszeniczny, żytni i ziemniaczany. No i są na osobnych zbiornikach, tak żeby się nic nie pomieszało i żeby klient dostał to, co chce. Mówiąc o sposobie produkcji, na pewno musimy zacząć od pierwszego etapu, jakim jest zakup surówki gorzelnianej. Zakup surówki gorzelnianej odbywa się od małych gorzelni rolniczych i w momencie, gdy mamy już zakupiony materiał, musimy go gdzieś zmagazynować. Jeśli chodzi o magazynowanie, mogą Państwo zobaczyć zbiornik z 1900 roku, zbiornik z czarnej stali węglowej, nie reagującej w żaden sposób z alkoholem. Zbiornik został zbudowany w tym właśnie miejscu na magazynie spirytusu, w tym miejscu został powstawiony w 1900 roku. Tak jak można zobaczyć, jest to zbiornik nitowany, niespawany, ze względu na to, że w 1900 roku nie znano technologii spawania. Jeśli chodzi o zbiornik, na ten moment magazynowana jest w nim surówka gorzelniana zbożowa, inaczej mówiąc blend, bądź też mieszanina. Czyli po prostu surówka gorzelniana, z której produkowana jest wódka czysta, którą Polacy najczęściej wybierają, jeśli chodzi o degustację. Idąc dalej, możemy zobaczyć, jak różni się sposób transportowania surówki gorzelnianej w dniu dzisiejszym oraz w przyszłości. W dniu dzisiejszym surówka gorzelniana od gorzelnika transportowana jest do nas cysterną, natomiast kiedyś takich możliwości nie było. Zakład powstał dla przypomnienia w 1884 roku i jeśli chodzi o system rynny, jest to system rynny z 1900 roku. Widzimy kilka koryt ze względu na to, że mamy kilka rodzajów surówki gorzelnianej. Przed chwilą Państwu mówiłam o surówce gorzelnianej zbożowej, natomiast mamy też surówki gorzelniane jednorodne, które muszą być prowadzone ze zbiornika w całkiem odseparowany sposób, nie mogą mieć styczności z surówką zbożową, tak aby pozostały jednorodnymi. A tak wracając do przeszłości, dzisiaj ta surówka przyjeżdża cysternami, a kiedyś jak to się odbywało? Beczki, które widzimy na systemie rynnym, były do nas przywożone koleją. Mamy również na zakładzie część pozostałości po naszej całej tej drodze towarowej, kolejowej. I jako ciekawostka odnośnie beczek, tara pustej takiej beczki to 105 kg, więc w momencie, gdy ona jeszcze w środku miała zawartość surówki gorzelnianej, były to naprawdę potężne kilogramy, które należało przetoczyć na odpowiedni system rynny. Na dzień dzisiejszy przy cysternie, wiadomo, nie jest to potrzebne. I na dzień dzisiejszy nie muszę też tłumaczyć, że mimo, że system rynny dalej mógłby funkcjonować, oczywiście nie będzie, ze względu na to, że tak jak mówimy, jest to zbyt dużo pracy ludzkich rąk. Reżim jakości, odseparowanie spirytusów,
dbałość o ich jakość to jest cecha, która zawsze nas wyróżniała. Dzisiaj śmiało mogę powiedzieć, że mamy najwyższej jakości spirytus. Nasze alkohole smakowe to maceraty, które tworzymy sami, które tworzymy na naturalnych komponentach. Z reguły macerat tworzy się około pół roku, dopiero wtedy gotowy jest do użycia i dopiero wtedy tworzymy z niego partie produkcyjne naszych alkoholi smakowych. Jesteśmy wyjątkowym miejscem, tworzą to miejsce wyjątkowi ludzie. Zapraszamy wszystkich naszych klientów do zwiedzania toruńskich wódek gatunkowych i zapraszamy ich również do tego, żeby wybrali się razem z nami w ten magiczny świat. Kończymy ten bardzo intensywny dzień. Nasi znakomici goście przedstawili nam, jak produkuje się ten szlachetny trunek, który zwiemy wódką. W zanadrzu mamy dla Was kolejne niespodzianki. Bądźcie z nami, lajkujcie i do zobaczenia. Cześć!